Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Manchester United przegrywa z Aston Villą 2-1. Co tam się wydarzyło? No cóż, przede wszystkim mi się wydaje kluczowy moment, kontuzja Bruno Fernandesa. Po jego zejściu zabrakło nam po prostu jakości na boisku. No to co? 3-2-1. Zaczynamy! A więc jak powiedziałem, przegrywamy 2-1. O ile pierwsza połowa nie była zła i schodziliśmy na przerwę z wynikiem 1-1, o tyle w drugiej, po zejściu Bruno Fernandesa, zabrakło nam jakości. Zacznijmy może od tego, że wiadomo, zawodnicy wyjechali na Puchar Narodów Afryki, więc nie mogliśmy skorzystać ani z Amada Diallo, ani z Patryka, ani z Briana Mbeumo. Mazraoui już wcześniej pojechał, także no wszystko się poprzestawiało. Wyszliśmy z Mountem jako dziesiątka, tak? Kuna, Szeszko, Kuzyn na prawym wahadle, na lewym dorgu. No i Ugarte wraz z Bruno Fernandesem. Wszyscy spodziewaliśmy się Kopiego Mainu, ale podobno, rzekomo złapał kontuzję, mocno to naciągane dość, ale akurat przed dzisiejszym meczem złapał kontuzję na treningu. Nie chcę mi się w to do końca wierzyć i gdzieś nie do końca kupuję to tłumaczenie. Może to być jednak konsekwencja bardziej tego, co się stało w zeszłym tygodniu z jego bratem, który tam wystąpił w koszulce. Wiemy jakiej tam. Także coś, co mi się tutaj nie klei, wiecie. W każdym bądź razie no i tak to nie wyglądało najgorzej, ta pierwsza połowa, jak mogliśmy się spodziewać, bo nie oczekujmy, no wielu kibiców Manchesteru raczej wielkich fajerwerków się po tym meczu nie spodziewała i raczej myślę, że nawet remis braliby w ciemno. I mówię, no ta pierwsza połowa jakoś nie zachwycała, ale nie było najgorzej. Stwarzaliśmy jakieś sytuacje i to, czego brakowało, to jakości, brakowało jakości wykończenia tych podań. No tam Szeszko powinien był strzelić tą bramkę, powinien był strzelić tą bramkę przy swojej okazji. Niestety nie strzelił. Także no ta gra gdzieś tak się toczyła, że no wiadomo, nie byliśmy stroną przeważającą, natomiast gdzie staraliśmy się tą piłkę odbierać i gdzieś wychodzić z kontry, wyprowadzać szybkie akcje. Częściowo nam się to udawało, natomiast mówię, pojawiły też się błędy. No. Jeśli chodzi o Joro, raz, że złamał linię spalonego przy pierwszej bramce, natomiast później jeszcze dał się tam grać jak po prostu jak dziecko, tak? Rodgersowi, który wiadomo jak strzela, wiadomo, że jego domeną jest strzał lewą nogą, że schodzi do środka, uderza na bramkę. No i daliśmy mu to zrobić dwukrotnie. Dwukrotnie dał to zrobić Joro. A ja chcę się tutaj nad nim pastwić czy coś, bo to jest młody zawodnik, młody, na pewno bardzo dobry, bardzo zdolny obrońca, no ale też musi on jakoś wnioski jakieś wyciągać. Jeśli nie on, no to nie wiem, trener powinien jakoś go uświadomić w tym wszystkim, tak? Coś mu podpowiedzieć. No bo jak widać, no kto inny tam na boisku, to czy ktoś mu coś podpowie, no nie wiem, zabrakło tam może u jego boku De Lichta, może zabrakło Harry'ego Maguire'a, nie wiem, żeby poczuł się pewniej. W każdym bądź razie, no dwa podobne błędy, za mało agresji w tym wszystkim. On powinien być przede wszystkim bliżej Rodgersa przy tych akcjach obu i no, po prostu za wszelką cenę po prostu nie dać mu strzelić. Jeszcze ta druga bramka, no to tam już maszał w tym palce Kuzyn maczał w tym palce o zgrozo z opaską kapitańską na ręce. W ogóle, że tą piłkę tam dał zagrać. No stał przy gościu. Gościu był odwrócony do niego tyłem. Tyłem do bramki, tyłem do wszystkiego był odwrócony ten gościu. Ten go tutaj kryje, bliziutko. Żeby mu wystarczyło po prostu go mocno przycisnąć i nie dać mu tej piłki zagrać. Natomiast po raz kolejny Kuzyn to zlekceważył i umożliwił podanie. Z tego później padła bramka. No i cóż, wspomniałem o kontuzji Bruno. To było widoczne. I teraz niech ktoś mi wytłumaczy, czym się kierował Ruben Amorim? Czym?
Ja nie wiem, ja myślałem, że my mamy poważnego trenera na ławce rezerwowych. A on wypuszcza do boju jako kreatora, powtarzam, jako kreatora środka pola Martineza, naszego środkowego obrońcę, który od kilku miesięcy w ogóle nie grał, bo walczył z kontuzją, ma niewiele minut na koncie. I my go wpuszczamy na odpowiedzialną pozycję środkowego pomocnika. Dwóch kreatorów, torradorów, kreatorów, Martinez, Ugarte. No przecież to się nie mogło udać. To się nie mogło udać. Ja się raczej spodziewałem już, biorąc pod uwagę tą sytuację, że cofnie się Mount, a do przodu podejdzie Zirkse. No tak się nie stało. My chcieliśmy zwojować coś dwójką defensywnych zawodników. No nie mówię defensywnych pomocników, bo pomocnikiem defensywnym jest Ugarte, a środkowym obrońcą jest Martinez. To, że tam zagrał kilka gdzieś tam meczów jakiś w Ajaxie, to nie znaczy, że jest środkowym pomocnikiem. Ja nie wiem, co kierowało tą wielką głową naszym Rumcajsem Amorimem. Nie, myślałem, że on że naprawdę, że cofnie, spodziewałem się, że cofnie Masona Mounta po prostu. No poświęci go i go cofnie do tyłu, żeby po prostu tam gdzieś te piłki od tyłu rozgrywał. Ale to jest wciąż cały czas wina, no w dużej mierze Amorima. Amorima, który cały czas krzywo patrzył na Akademię. Dzisiaj powiecie, no wpuścił dwóch zawodników, no i nic tam nie strzelali. Nic tam nie ten, no sorry, no ale co mieli zrobić? Wpuścił ich przy wyniku 2-1, zawodników przygotowanych. Oni pierwszy raz grali w tym sezonie, ludzie. No ludzie złoci, oni grali pierwszy raz w tym sezonie. I on ich wpuszcza. Miał mecz z Wolverhampton, mecz, który już się nam dobrze układał, przy dobrym wyniku. Należało już wtedy wpuszczać tych młodych zawodników, dawać im grać, ale nawet tam wtedy ich nie było na ławce, tam tylko Lacey na ławce, Fletchera nawet wtedy nie było. Teraz tak, wpuszcza Fletchera, później wpuszcza Lacey'a. Ten Lacey przynajmniej jakiś strzał na bramkę oddał, tak? Może oddawałby więcej, gdyby częściej grywał, gdyby dostawał po te 10 minut w poprzednich meczach, tak? No nie, on dzisiaj ich wpuścił obu na głęboką wodę. Wpuścił, nie wiem, no odczepnego, żeby powiedzieć, macie, wpuściłem i widzicie, że i tak nie wygraliśmy, czy co? Nie wiem, czym on się kieruje. On tych zawodników no, nie przygotował. Trzeba być przygotowanym. Po pierwsze, przecież wiemy, Puchar Narodów Afryki jest co 2 lata i co 2 lata my będziemy tracić zawodników i wtedy trzeba sobie przygotować, tak? Teren, jak to się mówi. Przygotować teren, przygotować innych zawodników, którzy będą mogli w razie czego wejść z ławki i dać jakiś zastrzyk, jakiś impuls na boisko. Nie zrobił tego. Po drugie, trzeba też się przygotować na ewentualność, że któryś z środkowych pomocników może doznać kontuzji i trzeba będzie kimś grać. Skoro wiemy, na co stać Ugarte, a w tym, co do niego stać, na niewiele, no trzeba szukać innych rozwiązań, innych alternatyw. On dzisiaj teraz tak na hura, nie wiem, to raczej nie było, moim zdaniem, takie, wiecie, typowe danie szansy zawodnikowi, tylko desperackie jakieś rzucanie się i desperackie jakieś ruchy. To były jakieś dla mnie. To były dla mnie jakieś desperackie ruchy, a nie przemyślane zmiany. Bo mi się wydaje, że gdyby wynik był remisowy, to on by żadnego młodego nie wprowadził. Tylko starałby się ten remis dowieść do końca. A tutaj zrobiło się 2-1, nic się nie układało, popadł w panikę. Do tego jeszcze Ugarte ujrzał żółtą kartkę i zaczął jakieś robić zmiany takie nieprzemyślane. Ja oczywiście cieszę się, że w końcu ci młodzi zagrali, tak? Ale nie tak powinno się wprowadzać młodych zawodników na boisko, nie tak powinno się wprowadzać młodych zawodników do drużyny. Powinno się ich przygotować, tak jak wcześniejsze mówię, jak powiedziałem, meczami, po 5, 10 minut, 15 minut, w zależności jak się mecze układały wcześniejsze. Dawać im pograć, dawać im łapać pewność siebie. Nagle wpadło 2 zawodników młodych, wiecie, tak, do głębokiej wody i on liczy, że nagle się odmieni oblicze meczu. No cóż, mówię to jeszcze raz, ja dla mnie będę miał zawsze pretensje o to, że tak a inaczej są traktowani zawodnicy młodzi w naszym klubie. Krótko mówiąc, po macoszemu i to mi się nie podoba, bo to nie powinno mieć miejsca. Mówię, teraz wrzucił ich na głęboką wodę i nie wiem, jak ich oceni w ogóle przy takim meczu. Wiecie, no to przecież oni nie mieli prawa tego pociągnąć. Oni nie mieli prawa tego meczu pociągnąć. Oni powinni zupełnie, powtarzam tobie jeszcze raz, oni powinni zupełnie inaczej debiutować, w zupełnie innych okolicznościach zaliczać debiuty, zaliczać jakieś swoje obszerniejsze minuty na boisku. Wpuścił go, bo to ich, nie mówię go, ich, tak, wpuścił ich, bo
Jego do tego po prostu zmusiła sytuacja. Sytuacja zmusiła, mówię, popadł w panikę i gdzieś, nie wiem, nagle dostał jakiegoś impulsu, że będzie młodych wprowadzał teraz. I teraz będzie młodymi się ratował. Ech, nie wiem, jak tam mam na to wszystko patrzeć. Chciałbym na pewno pochwalić dwóch zawodników po dzisiejszym meczu, mimo że go przegraliśmy, że ten mecz przegraliśmy, chciałbym pochwalić na pewno po pierwsze Heavena, który no naprawdę grał tam szefa obrony dzisiaj. Mimo tych dwóch straconych bramek, on tam naprawdę dawał radę i zagrał lepiej niż Joro. I gdzieś tam błędów nie popełniał, gdzie być powinien był, gdzieś tam piłkę zablokować, na wyprzedzenie grał całkiem nieźle też. Także no, nie bał się gdzieś z tą piłką wychodzić do przodu, rozprowadzać te zagrania. Czasem mu wyszło, czasem nie, ale nie poddawał się i starał się robić swoje. Na pewno no, wielkie brawa dla tego zawodnika, że no, nie złamał się. Drugim zawodnikiem, którego no, mimo wszystko należy pochwalić, tak? Zdobył bramkę i nie tylko, był naprawdę groźny, starał się ciągać te akcje do przodu. No to Kuna, tak. Naprawdę Kuna dzisiaj popracował jak dla mnie i według mnie, możecie mieć innych kandydatów, których byście chcieli pochwalić bądź zganić. Ja na pewno mówię, jak chcę pochwalić i Kunę i Heavena. Nie będę chwalił Dalota i to się, moje zdanie się nie zmieni. Nie rozumiem tej celebracji, tych wyrzutów, rzutu z autu tam z daleka. No i co, bieg, podbiegł z drugiego końca, rzucił prosto Martinezowi do rąk piłkę. No tyle bieg, żeby rzucić piłkę do bramkarza, żeby mu podać. Nie rozumiem tego. Staram się być spokojny, staram się dzisiaj tutaj nie szaleć, nie rzucać jakimiś przekleństwami ani niczym. No bo to już święta, jak widzicie zresztą po moim ubiorze, święta tuż, także no niestety, ale my kibice Manchesteru nie będziemy mieć takich cudownych, wspaniałych świąt, no jest okej, są święta, cieszmy się z rodzinami, natomiast no mówię, no gdzieś w głębi duszy, no, gdzieś cały czas będzie w nas to się działo, to jak my gramy w kratkę. I to jak to jest wielką sinusoidą w naszym wykonaniu. No cóż, ja nie wiem co mam powiedzieć, mówię, cały czas myślę, co się działo w głowie Amorima, stawiając na Martineza w środku pola. Naprawdę tego nie rozumiem. Ale to, że nie ma kogo innego wystawić, sam sobie jest winien. To jest sam sobie jest winien. Nie postawił na Mounta, wolał postawić na Martineza. No i oczywiście mówię, nikogo innego nie miał tam postawić w środku pola, no bo nikomu innemu nie ufa, tak? Nikogo innego nie zna, nikogo innego nie przygotował. Później wszedł Fletcher. No i mówię, to też było spowodowane prawdopodobnie paniką, że Ugarte ujrzał żółtą kartkę. No nic, no mówię, to nie był jakiś mecz z wielkimi emocjami, ale na dobrą sprawę my nie musieliśmy tego meczu wcale przegrać. I myślę, gdybyśmy zremisowali, to większość kibiców byłaby zadowolona, tak? Większość kibiców United oczywiście byłaby zadowolona z tego remisu. Można ten było mecz naprawdę zremisować, chociażby ta sytuacja później jeszcze Kuny, gdzie tam główkował, gdzie no minimalnie strzelił obok bramki. Także no cóż. No, nie ma co tu więcej na temat tego meczu się rozwodzić tak naprawdę. Przeminął, mówię, no bez Bruno wyraźnie zabrakło jakości w tym wszystkim. W podaniach, w wykańczaniu akcji. I muszę jeszcze jedną rzecz dodać na koniec. Zanim tutaj się dzisiaj pożegnamy, muszę dodać jeszcze jedną rzecz. Wytłumaczcie mi jedno, jeśli możecie, jeśli macie taką wiedzę, jeśli się orientujecie, o co chodzi. Gramy bez Szczeszko. Kurde, z 50-60 wrzutek w pole karne leci. Gramy Szczeszko, wrzutek jak na lekarstwo. Wrzutek na Szczeszko jest jak na lekarstwo. Później go ściągamy z boiska, no bo no niewiele. Tu miałem sytuację, nie wykorzystał, ale jeśli chodzi o wykorzystanie go najmocniejszych atutów, czyli gra głową, my nie wrzucamy piłki. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę tego nie rozumiem. Mówię, bez niego multum wrzutek. Z nim gramy, nie wrzucamy. Także cóż, jeśli macie na to jakiś pomysł, jakieś odpowiedź na to, co się dzieje, piszcie. No i cóż, życzę wam wszystkich
zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Oby drugi dzień świąt był dla nas bardziej szczęśliwy na Old Trafford. Żeby jednak Mikołaj przyniósł nam spóźniony prezent świąteczny w postaci wygranej z Newcastle. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Na razie. Ho, ho, ho. Hej.